No i kolejny wzmacniacz ze stajni Yamahy. Wzmacniacz zintegrowany A700, stereofoniczny, bez obsługi z pilota. Już robiłem taki nieraz. Tu mamy go na totalny przegląd. Ja już go uruchomiłem i wstępne pomiary pokazują, że jest bardzo źle. Może zacznijmy od oscylogramu. Tak wygląda oscylogram. Kanał lewy, kanał prawy. Straszna rozbieżność. Tutaj przyczyną tego stanu jest potencjometr. Jak widać, dla małych głośności jest równy, dla większych jest gorzej, ale zobaczcie, co jest z klawiszem muting. Klawisz muting, gdy go dotykam, takie rzeczy się dzieją. Muting włączony. Zobaczcie, jak skacze sygnał, jakie to jest trzeszczenie. Niesamowicie zanieczyszczony. A teraz wcięło nam lewy kanał. Teraz wcięło nam całkowicie lewy kanał, brak lewego kanału. Dotknę klawisza muting. No niestety nie mamy lewego kanału. O, teraz kanał wskoczył. No teraz jest, jak podgłosiłem, zobaczcie. Raz jest, raz nie ma. Straszne rzeczy się tu dzieją. Także wzmacniacz jest no już mocno wysłużony, wyeksploatowany. Zobaczmy jeszcze pokrętło loudness. Wysokie tony, jak widać, również trzeszczy. Niskie tony, oj. Potencjometr od niskich tonów jest tragedia, dobra. Nie męczę, jest źle. No i tak jeszcze wyglądają pomiary. Jak widać, jak zaskoczy, to zaskoczy. Może zróbmy tak, żeby zaskoczył. Ok, mamy dwa kanały. Prawy no to jest bardzo źle, to prawie 1% zniekształcenia, lewy wcale nie lepszy. Nie jest źle, ale no wiele do życzenia również. SNR w prawym kanale 43, widać, że przesunięcie międzyfazowe mamy między kanałami. Także jest co robić. Zabieramy się. Na środek wzmacniacza wygląda następująco. Duże radiatory, kondensatory, oczywiście zalane klejem, który już robi tutaj kuku, jak widać. Te kondensatory to na pewno do wymiany. Wszystkie. Tu mamy jeszcze dwie sztuki. One lecą namiętnie i zawsze tracą pojemność. No i co? I masę isostatów do wyczyszczenia. Muting selector. Tu mamy klasa A. No jeżeli klasa A tak się zachowuje, więc trzeba wyczyścić te wszystkie przełączniki. To jest sprawa pierwszorzędna do zrobienia w takim wzmacniaczu. Nie podłączamy sygnału 1 kHz, bo tu będzie jeden wielki trzask i szum, co było widać na oscylogramie. Pęknięte luty, często zdarzają się pęknięte luty na tranzystorach o kompensacji prądu spoczynkowego, temperaturowej kompensacji. Także wszystkie luty również do przejrzenia. Tak, to w Yamahach z lat 80. Działam, rozbieram, działam. Kolejna Yamaha ostatnio wpada, ale ja bardzo lubię robić. No i tak wygląda wzmacniacz po rozebraniu frontu. No trzeba to zrobić, żeby się dostać do wszystkich elementów stykowych. Jak widzicie, jest tego masę. Każdy trzeba element odlutować, wyczyścić, zamontować na nowo, wyczyścić płytki. No i potem kondensatory i ustawianie pasma, i ustawianie parametrów. Także po kolei bierzemy się. Te przełączniki są szalenie również ważne, ponieważ przez nie przepływa sygnał cały idący do kolumn głośnikowych. Właściwie nie ma tu elementów, które można pominąć. Wszystkie elementy stykowe są bardzo ważne. Także proza życia. Oto efekty kleju, który się wylewa. Kleju, którym są osadzone kondensatory. Tak to wygląda. Elementy zjedzone. Na szczęście tutaj mamy tylko zworki, więc tylko to wyczyszczę. Przelutuję zworki i będzie ok, ale gdyby tak zalało, no to już na układ wchodziło. Ale mam nadzieję, że żadnych zniszczeń nie zdążyło poczynić, także czyszczę to i wymieniam kondensatory. No jest ich tu troszkę, także jest co robić. Ilość elementów stykowych do czyszczenia również jest duża, ale to pokażę Wam później.
No tutaj klej również zaszalał, także trzeba to czyścić. No jest mocno korozyjny ten klej, agresywny. W późniejszym czasie odstąpiono do jego używania we sprzętach i klejono kondensatory na coś innego, ale w tych starszych tak to wygląda. Jak widać jakieś tlenki, siarczki, coś zielonego, więc mocno agresywny. Ciekaw jestem, czy tu wyprowadzeń nie pouszkadzało, ale to zaraz wyjdzie, jak zacznę skrobać go. No i nie wolno zapomnieć o stykach w przełączniku sieciowym, jak widać czarne zupełnie. I druga część blaszki stykowej, która się buja, również osmolona. Trzeba to wyczyścić, ponieważ ten zwęglony osad również może spowodować różne przebicia. No i oto wszystkie elementy stykowe, które były czyszczone, potencjometry, isostaty, suwakowy przełącznik. No i troszkę tego było zabrudzone bardzo, szczególnie potencjometry, dlatego przerywały.